Dzień dobry Państwu. Dziś chciałabym zaprezentować kilka książek. Książki, które ostatnio czytam. Niektóre z nich należą do Curiosita. To jest wydanie pokonferencyjne, zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju. Warszawa 2013. Dziwy gusła upiory. Projekt podziemnego ogrodu w pałacu Franciszka Ksawerego Branickiego w Warszawie. Poeta cudowności. Marino. Bardzo ciekawe. Wernera, niebieska książka. Niebieskie książki były w Anglii w XVIII wieku, a także w XIX. W niebieskich okładkach były wydawane biuletyny prawnicze w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego też powstał szał na niebieskie książki. Też może na zasadzie dowcipu o tym, jak Jaś Kowalski przychodzi do biblioteki i chce wypożyczyć książkę. Bibliotekarz pyta się go, jaką? A on chwilę się zastanowi, może być niebieska. Więc tu jest niebieska książka Wernera, Teoria kolorów. Jest to książka, z której korzystał Darwin przy współudziale różnego rodzaju naukowców, badaczy, ponieważ są tutaj zawarte kolory, odcienie oraz w tabelce zebrane ich występowanie, tych odcieni konkretnych wśród zwierząt, roślinne, kolory roślin oraz minerały naturalne. Na marginesie dodam, kiedyś wierzono, że minerały są istotami żywymi, tak jak zwierzęta i rośliny, czyli że należą do tego królestwa istot żywych. Werner Blue Book. Dzieło sztuki jako system. Michał Ostrowicki. To jest książka dla geeków. Tu na przykład, gdzie ja sobie założyłam. To są schematy różnego rodzaju sytuacji estetycznych dotyczących dzieła sztuki, jego struktury rudymentalnej oraz to jest chyba dział o aktualizacji. To jest schemat sytuacji estetycznej. Wiem, to wygląda jak czary-mary, że jakiś rodzaj semantyki jest w tym. Buñuel. Biografia. Jeszcze dodatkowo objedzona przez jakieś zwierzę. Czy jakieś zwierzę, prawdopodobnie wyglądają ślady gryzonia. Gryzoń zjadał Buñuela. Buñuel nadgryziony gryzoniem. Oraz różne innego rodzaju pomysły, ciekawostki, transgresje. Jest to zbiór, to jest awangarda polska z lat, znaczy XX wiek po prostu generalnie, bo widzę, że są tu rzeczy z lat 60., ale też z 90. Biała głowa. Tomasz Sikorski, Akademia Sztuk Pięknych, Stargard Szczeciński, ciekawe budowle. Cegła biała i czerwona. Mikołaj Krzysztof Smoczyński. Jakiś tego typu obiekt. Jest to zdjęcie schodów po prostu. Jakichś takich
nie najczystszych. Identyczność. Kupiłam drugi flet. Więc teraz mam 2 flety. W starożytnej Grecji istniał instrument aulos. Składał się on z 2 fletów. Spróbuję zagrać na 2 fletach. Najpierw jasny. No i ciemny. Dwa razem. Aulos. Cały czas czytam. Oczywiście świat się kończy. Pesymizm. O tym jeszcze będą wideo albo artykuły. Mój artykuł o pesymizmie znajduje się na blogu Surreal Ways of Joule. Zwalczam nawet prawa Murphy'ego. Tak, nie może naszym życiem rządzić pesymizm. W gruncie rzeczy uważam, że większość tego bierze się z jakiegoś rodzaju awitaminozy bądź otoczenia powodującego braki intelektualne, braki emocjonalne, związane chociażby biorąc to pod lupę taoizmu. Z jednej strony jest kreacja, a z drugiej niszczenie, czyli Babilon w dodatku. Chaos kontra porządek. Ja nie piszę do szuflady, wiele rzeczy publikuję na moich blogach. Incredibly visible. Art exists, czyli sztuka istnieje. Tu, teraz, zawsze. Oraz Surreal Ways of Joule. Tam jest najwięcej literatury takiej stricte osobistej, czyli kreacje. Moje kreacje, różne eksperymenty myślowe, artystyczne. Światopogląd surrealizmu. To są dość stare opracowania, ponieważ jest to książka wydana w 1985 roku, ale uważam, że jest to jeden z takich na bieżąco jak gdyby komentarzy powstałych wobec zjawisk XX wieku, więc wydaje mi się, że to też warto mieć na uwadze zawsze. Rozwój osobisty.